Nie jest to nic, co masz ochotę użyć i uciec 1000 kilometrów, jak w przypadku gnojówki. Fermentowany sok z pokrzywy brzmi jak coś, co dobrze by było wypić, żeby poprawić zdrowie swoich jelit, ale jest to coś, co bardzo lubią pić rośliny i poprawia to ich zdrowie i wydajność. Ja od razu zaznaczę, nie jestem ekspertką od fermentowanych soków i od tego typu nawozów, więc jeżeli szukacie wiedzy eksperckiej, to idźcie na kanały, które Wam taką wiedzę dadzą. Po raz pierwszy to zrobiłam, mogę Wam opowiedzieć o samym procesie, bo mam już tutaj taki przefermentowany sok. Muszę uważać, bo to jest oblezione całe przez mrówki. Ale w największym skrócie, tu jest mój fermentowany sok. Ja zaraz go, och, pięknie pachnie, zaraz go zakręcę i będę trzymała w tym słoiczku na jakiejś półce, gdzie nie dociera światło. A to jest to, co zostało z pokrzyw. Na czym polega różnica pomiędzy takim fermentowanym sokiem a gnojówką? Po pierwsze, skala. Spójrzcie na to. To jest tyle płynu, tyle użyłam pokrzyw. Jeżeli robisz gnojówkę, to musisz mieć jakieś większe wiadro, większy zbiornik, wrzucasz tam dosyć dużo pokrzywy, zalewasz dużą ilością wody i korzystasz sobie z tego w ciągu sezonu. To w dodatku strasznie śmierdzi, a różnica jest też taka, że ten fermentowany sok pachnie pięknie. On pachnie jak taka słodka trawa. Jak zrobić taki fermentowany sok z pokrzywy? Bardzo prosto. Zbierasz rano pokrzywę. Najlepiej, żeby ona była jeszcze wilgotna od rosy, bo wtedy ma w sobie więcej tej wilgoci i będzie wydzielała w sumie więcej soku. Ja zbieram pokrzywę bez rękawiczek. Wielokrotnie mnie o to pytacie. Trzeba po prostu ścisnąć mocno łodygę i ona wtedy tak nie parzy. Ale myślę też, że jestem po prostu przyzwyczajona. Proporcje 2 części cukru do 3 części pokrzywy. Czyli masz na przykład 80 gramów cukru, to jest 2 razy 40 i na to dajesz 120 gramów pokrzyw, czyli 3 razy 40. W ten sposób możesz sobie te proporcje, w zależności od tego, ile soku potrzebujesz, modyfikować. Masz pokrzywę, miętosisz ją w jakimś naczyniu, misce z cukrem. Ważne, żeby to był cukier trzcinowy, nie jakiś taki biały, rafinowany. Najlepiej, żeby był ekologiczny, trzcinowy. Wiem też, że ludzie robią to z melasą. U mnie na wsi melasy nie ma, więc po prostu wyciągnęłam cukier, który miałam w domu i wymieszałam właśnie w proporcjach 80 gramów cukru, 120 gramów pokrzywy. Na koniec trzeba to przełożyć do słoika litrowego i przycisnąć jakimś wyparzonym kamieniem, bo jak będzie nacisk, to ten sok będzie się też lepiej wydzielał. I tyle. Te pokrzywy pójdą teraz na jakąś półkę, gdzie nie będzie bezpośredniego światła słonecznego, ale będzie raczej sucho, ciepło i przewiew, czyli prawdopodobnie półkę w kuchni, chociaż zastanawiam się, bo na pewno za sprawą tego cukru ściągną tony mrówek, więc z tym też się liczcie. Może wystawię je jednak gdzieś na zewnątrz. W każdym razie po 3, 4, 5 dniach będzie już widać tutaj dosyć dużą taką warstwę gęstego, lepkiego, brązowego syropu. I to jest właśnie ten eliksir, który nas interesuje. Trzeba wtedy go przełożyć, włożyć lejek i najlepiej zostawić tak do góry nogami, na przykład na noc. Te wytłoki po prostu pójdą do kompostu. Już widzę, że mrówki tu się zalęgły. Super. A to jest sok, który będę używać. I teraz ważne. Tego soku nie używa się tak, jak używamy gnojówkę, czyli on musi być o wiele mocniej rozcieńczony. Proporcje są 500 do 1 albo nawet 1000 do 1. To oznacza, że na taką dużą konewkę wlewamy łyżeczkę tego soku. On jest bardzo skoncentrowany, jest też pełen minerałów. To wszystko, co ma pokrzywa, ma też w sobie ten sok. W związku z tym możecie dawać niesamowite wartości odżywcze i do nasączania nasion, i do podlewania małych takich siewek do swoich rossad, i do dużych roślin. Ale warto zawsze pamiętać, że jeżeli raz zaczniemy podlewać, dodawać jakieś takie rzeczy, no to ta roślina będzie też chciała tego i będzie bardziej zależna. Więc jeżeli
decydujecie się na coś takiego, to miejcie na uwadze to, żeby potem kontynuować, a nie raz ją podlać, albo jeszcze gorzej, przez jakiś czas ją podlewać, a potem już jej tego nie dawać, bo może być tak, że ona rozbuduje bardzo swój system liściowy, po czym nagle pach, nie będzie wiedziała, jak sobie brać te składniki normalnie z gleby. Dajcie znać, czy fermentowany sok z pokrzyw to jest coś takiego, co zamierzacie używać w tym roku, może zamiennie z gnojówkami, a może zamiast gnojówek. Ja nie pretenduję do miana ekspertki, też sama pierwszy raz dopiero to zrobiłam i będę w tym roku testowała. Jeżeli szukacie wiedzy eksperckiej na temat fermentowanych nawozów, ale też najróżniejszych naturalnych sposobów uprawiania ogorodu i pomagania swoim roślinom, to zlinkuję Wam kanały, z których ja czerpię wiedzę na ten temat. I cóż, bardzo dziękuję, że tu jesteś. Dziękuję, jeżeli subskrybujesz, dziękuję, jeżeli lubisz moje filmy i zapraszam serdecznie na kolejne nagrania. Do zobaczenia.